Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak prawidłowo przeprowadzić proces ozonowania. Nie będziemy tutaj lać wody, czym jest ozon, że jest to gaz silnie utleniający i tak dalej, tylko po prostu przejdziemy do takich praktycznych porad, o czym trzeba pamiętać, co trzeba zrobić, aby taki zabieg był skuteczny. Miłego oglądania. W pierwszej kolejności należy znaleźć jakieś zacienione miejsce, typu właśnie garaż, wiata, hala, czy gdzieś za domem po prostu, gdzie będzie cień przez około tam 20-30 minut, aby cały po prostu zabieg mógł zostać przeprowadzony. Następnie przechodzimy do kontroli, czy jest zamontowany filtr węglowy, kabinowy, ponieważ ozon może zniszczyć jego właściwości. Jeżeli jest zwykły, no to zostawiamy, nie ma żadnego problemu. Po zabiegu można go po prostu wymienić. Wiadomo, z wnętrza wyciągamy żywność, choinki zapachowe, jak mamy jakieś nowe, ulubione swoje i tak dalej. Kotek, piesek również nie może siedzieć w środku, także trzeba ich ewakuować na czas zabiegu. Jak gdzieś to robicie, nie wiem, podczas podróży, czy po prostu po podróży, a nie chcecie jeszcze zwierzaka wyciągać, no to niestety trzeba to zrobić, oczyścić to wnętrze i wtedy można przeprowadzić taki zabieg. Gdy już mamy to zrobione, możemy przejść do uruchomienia pojazdu, czy na wyłączonym silniku przeprowadzić taką procedurę, ale ja Wam wytłumaczę, jak to wygląda z włączoną klimatyzacją. A więc tak, odpalamy silnik, następnie obieg powietrza zamykamy, wentylator ustawiamy na połowę mocy. Dlaczego zamykamy obieg powietrza? Aby powietrze z zewnątrz nie mieszało nam się z tym wewnętrznym oraz te z wnętrza nie uciekało na zewnątrz. To jest taki, można powiedzieć, zabieg profilaktyczny, ale nie do końca, ponieważ chcemy to stężenie ozonu zbudować i zatrzymać. A jak nam się będzie to powietrze mieszało cały czas tym z zewnętrznym, no to będzie duży problem, prawda? Kratki z kabiny ustawiamy na wnętrze, aby po prostu dmuchało przed siebie, nie gdzieś w sufit, w podłogę, tylko po prostu na wnętrze kabiny, także trzeba je odpowiednio wszystkie poustawiać. Uruchamiamy klimatyzację, aby po prostu nam temperaturę schłodziło, na ile to możliwe. Wiadomo, temperatura również musi być skręcona na minimalną, czyli po prostu jak najniższą. Wkładamy ozonator do wnętrza, ustawiamy czas pracy odpowiedni, no i wtedy wychodzimy. Ozonator 10-gramowy wytwarza około 9 ppm przez 30 minut. Wiadomo, zanim zbuduje to stężenie do 9 ppm troszeczkę czasu zajmuje, ale po około, z tego co pamiętam, 15 minutach już na wyświetlaczu miernika ozonu taki wynik się ukaże. Często ludzie pytają, klimatyzacja włączona czy wyłączona? No to słuchajcie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się troszeczkę zagłębić w to, jak ten układ działa. Także przejdźmy teraz do omówienia tego. Słuchajcie, są dwie szkoły jazdy. Jedni mówią, że klimatyzacja ma być włączona, drudzy mówią, że wyłączona. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, pokażę Wam teraz zdjęcie, jak działa klimatyzacja. Mamy sobie obieg taki tego czynnika, no i wiadomo, pod wpływem zejścia z wysokiego ciśnienia na niskie ciśnienie jest on rozprężany i wtedy na parowniku mamy bardzo niską temperaturę. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie występuje tutaj zjawisko zamarzania, ponieważ pilnuje tego czujnik, przeważnie jest zamontowany drugi dodatkowy, aby po prostu te ramelki parownika nie przymarzały, bo uniemożliwi to po prostu przepływ powietrza, prawda? Tam cały czas jest przepływ powietrza do wnętrza kabiny, jakby po prostu ta woda, która się tam skrapla na nim, zamarzała, no to wtedy był duży problem, świeże powietrze nie dopływałoby do kabiny, a jest to niedopuszczalne. Dlatego, jak powszechnie wiadomo, zachowanie jak najniższej temperatury, oczywiście nie minusowej, wpływa pozytywnie na ozon, więc taki zabieg z włączoną klimatyzacją ma jak najbardziej sens i warto z tego korzystać. Na parowniku przeważnie te parę stopni jest, także nie ma problemu, nic nam tutaj nie zamarznie i też warto pamiętać, że bakterie, wirusy, grzyby mają dużą tolerancję na zimno, pod wpływem zamrożenia one się, że tak powiem, hibernują, no i po prostu zabieg ozonowania jest przeprowadzony źle. Także z jednej strony jest dobrze, z drugiej strony nie. Trzeba po prostu pilnować, aby temperatura była zachowana jak najniższa, nie wchodząc na te minusowe. Także tutaj dodatkowy ten czujnik, o którym wspomniałem przy parowniku, on po prostu monitoruje, aby ten parownik nie zamarzał.
Do pełni szczęścia brakuje oczywiście miernika ozonu, ale jak omawiamy tutaj takie zwykłe podstawowe ozonowanie, no większość z Was nie będzie go miała, ponieważ zakup takiego miernika to jest kilka tysięcy złotych, no i dodatkowo trzeba co dany okres czasu wymieniać tą sondę do pomiarów i wtedy robią się nam dodatkowe koszty. Dla przeciętnego Kowalskiego no jest to całkowicie bez sensu. Pora na podsumowanie. Pamiętajcie, aby pilnować temperatury, no i dodatkowo, aby jednak te żywe organizmy nie znalazły się w samochodzie. Resztę pomijam, bo jakoś to będzie. Także w tym materiale to już wszystko. Mam nadzieję, że przyswoiliście trochę wiedzy. Podobał Wam się ten odcinek? Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę, dajcie subskrypcję. No i widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć!